Dzień dobry Państwu. Oto maszyna do pisania Mignon model numer 4. Znajduje się w takim stylowym, sygnowanym kuferku. Kuferek odłożymy. Pokrótce możemy ją obejrzeć z każdej strony. Trochę też o niej opowiem. Jest to maszyna typu indeksowego. Czcionki umieszczone są na takim specjalnym wałeczku. Każdy znak jest osobno. No, maszyna o zdecydowanie innej budowie niż tradycyjne gabinetowe i przenośne maszyny. Zupełnie inny sposób wybierania znaku na klawiaturze. Mniej przycisków. Generalnie maszyna była dosyć uciążliwa w użytkowaniu w stosunku do tej tradycyjnej maszyny. Pisało się dosyć żmudnie i dosyć długo. Wyglądało to tak, że jedną ręką wybieraliśmy tutaj na klawiaturze, na takiej tabliczce, pożądany znak i był tutaj klawisz akcji, po naciśnięciu którego znak odbijał się na papierze. Ale to zaraz wkręcę papier i zaprezentuję, jak to działa. Proszę. Tutaj od razu warto wspomnieć o tej jedynej dźwigni, która jest z lewej strony maszyny, z lewej strony wózka. Ona służy do uniesienia tutaj tego elementu podtrzymującego papier. Po wkręceniu papieru możemy go też wyrównać, jeżeli jest taka potrzeba, i mamy tutaj do tego tą dźwignię. Ona zwalnia docisk wózka. Wtedy papier jest luźny, możemy go ułożyć w pozycji, jakiej chcemy. Dobrze, pokażemy, jak piszę, mając już papier założony. Tak, wybierzemy sobie przykładowo, tu jest klawisz spacji, tutaj mamy klawisz akcji. Generalnie za każdym razem, jak wybieramy znak, zmienia się położenie tego wałeczka. Tak, żeby pożądany znak znalazł się tutaj w dolnej części i odbił się na kartce. Ten wałeczek rusza się w pozycji jakby góra-dół i obraca się prawo-lewo. Tu pod tą osłoną jest cały mechanizm piszący. A jak Państwo widzą, pisanie jest dosyć uciążliwe i zabiera trochę czasu. Tutaj są dwa klawisze. Ten jest klawiszem akcyjnym. Jak widzieliśmy, on służy do pisania. Tutaj mamy klawisz zwolnienia wózka. Dzięki temu możemy go przesuwać w lewo, w prawo. Przy okazji jest to też klawisz spacji, odstępnika zwanego tak kiedyś. Tutaj mamy przycisk cofacza. Jest to cecha charakterystyczna dla modelu numer 4. Model 3 nie posiadał tego przycisku. Są generalnie dwie cechy, dzięki którym możemy rozpoznać albo wskazać, że to jest model 4. Właśnie przede wszystkim jest to obecność przycisku cofacza oraz kuferek drewniany. W modelu numer 3 był to kuferek metalowy. Może opiszę pokrótce tutaj funkcję tych dźwigni i przycisków, które są z prawej strony wałka. Podczas pisania, gdy chcemy przejść do nowej linijki, jednocześnie naciskamy te dwa klawisze, dzięki czemu możemy wózek przesunąć w prawo oraz wałek obraca się o określoną ilość odstępów. W przypadku Mignona są to 1 albo 2 odstępy. Tutaj mamy klawisz wierszaka i mamy oznaczenie 1, 2 i możemy
ustawić, że wózek że wałek będzie się przesuwał albo o jeden, albo o dwa odstępy. Więc jakby tu są te 3 dźwignie zgrupowane w jednym miejscu, które są odpowiedzialne za tą podstawową funkcję przy przechodzeniu do nowej linijki. Tutaj był klawisz, była dźwignia zwolnienia docisku do wałka, do wyrównania papieru, to o tym już mówiłem. Tutaj jest kolejna dźwigienka. Naciskając mocniej możemy ją zablokować. I wtedy wtedy wałek przesuwa się w sposób liniowy. Natomiast w tej drugiej pozycji jest to taki ruch skokowy, zdeterminowany odstępem na kole zębatym. Tu mamy suwaki marginesowe z prawej, z lewej strony. Gdy wózek zbliży się do końca, pojawia się charakterystyczny dźwięk dzwonka. W Mignonie charakterystyczne jest to, że dosyć łatwo możemy wymienić tabliczkę z klawiaturą oraz ten wałeczek piśmienny. Wtedy możemy dosyć szybko zmienić na przykład język czy czcionkę, której chcemy używać. Wałeczek się dosyć prosto wykręca. Zaprezentuję. Warto też zwrócić uwagę, że tutaj jest taki element gumowy, który chroni tutaj tą blachę podtrzymującą papier, bo gdy chowamy maszynę do kuferka, to wtedy musimy tą blaszkę złożyć i wtedy ona ma styczność właśnie z tym kołem piśmiennym, ale nie bezpośrednio, tylko przez gumę, więc nie rysuje się wtedy. Jest podkładka też. No i generalnie mamy tak wyglądające koło wałeczek piśmienny. Tutaj warto zwrócić uwagę na ten otworek, bo on pozwala nam też we właściwy sposób umiejscowić właśnie ten wałeczek potem na tym wystającym elemencie. Bo też musi być on odpowiednio ułożony. Tu jest też takie specjalne miejsce, które pozwala na właśnie włożenie w ten otwór tego koła piśmiennego. Dokręcamy w miarę do końca. Model ten jest oczywiście produkcji niemieckiej. Mignon numer 1 jako pierwszy modelowo był wyprodukowany w 1904. Model 3 i 4 występowały w największej ilości. Model numer 4 był produkowany od 1924 roku do 1932. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z 1930 roku. Zmierzymy maszynę. Zaczniemy od wysokości. Myślę, że jest to około 19 cm. Następnie szerokość. Jakieś 34,5 cm. I głębokość około 32 cm. Oczywiście, gdyby mierzyć kuferek, no to jest minimalnie większy na każdym z tych wymiarów. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę.